Cześć, z tej strony Torgal. Pod tym nickiem jestem znany w grze Original War i w tym filmiku zaprezentuję wam tą najbardziej podstawową taktykę, ale przystosowaną już do realiów współczesnego Wara, czyli tego, gdzie działają snajperki. To znaczy działa usypianie snajperek. Zapraszam do oglądania. Niedługo powstanie. Więc zaczynamy dość klasycznie, jednym laboratorium. Syberyt. I resztę ludzi, czyli mechaników i żołnierzy, przemieniamy w inżynierów. Tak? Budujemy też laboratorium optyczne od razu jako rozbudowę do tego laboratorium. Badamy elektrownię słoneczną i pierwsze rozwinięcie technologii podstawowej, czyli podstaw tak zwanych. Dwóch żołnierzy, którzy mają najwyższy poziom naukowca. Dajemy także do laboratorium, żeby badać 6 ludźmi. Gotów? Jeszcze chwilę, bo gra jest nieco za głośna. Dobrze, możemy kontynuować. 6 ludzi bada. Najlepsi inżynierzy, mechanicy, 1 żołnierz budują szyb naftowy. Później oczywiście budują elektrownię słoneczną. A w laboratorium są po pierwszej podstawie na razie nic się nie bada. Dlaczego? Dlatego, że jeśli zdążę zbudować elektrownię słoneczną, to od razu będę badał snajperki. Jeśli nie, to trzeba będzie chwilę poczekać. Oczywiście zapowiada się na to, że nie zdążę, więc daję do zbadania elektrownię energię naftową. No i teraz czekam, aż się zbuduje i od razu anuluję to badanie, żeby mieć jak najszybciej snajperki. Nie badam natomiast materializacji, ponieważ nie zdążę wszystkiego zbadać, a dużo lepiej mieć wczesne snajperki, żeby opanować środek. Tutaj robię trik z wywalaniem skrzynek na miejscu budowy fabryki, raczej warsztatu. Musiałem się upewnić, czy grywa. Dobrze, możemy kontynuować. I oczywiście wyznaczam budowę warsztatu. No tych pozostałych 20 skrzyń już nie doniosę, więc nakazuję budowę warsztatu. Ale tutaj jednak się rozmyśliłem i jeszcze wywalę tą jedną skrzynkę na miejsce rozbudówki cywilnej. Oczywiście człowiek z najszybszą prędkością dalej zbiera mi skrzynię, żeby wystarczyło na rozbudowę warsztatu do fabryki, żebym mógł zbudować rozbudowę cywilną. No i teraz już w zasadzie tylko czekać, aż się zbuduje fabryka. W laboratorium bada się silnik i silnik na baterie słoneczne też przed drugim rozwinięciem, bo gdy bada się snajperki, no to jest się jednak... Same snajperki to dłuższe badanie niż wykrywanie materializacji i radar, tylko w odwrotnej kolejności. Sprawdzam jeszcze, który człowiek jest promechem. Jeśli go nie znajduję, to oczywiście wkładam tych ludzi wolnych, czyli inżynierów. Tutaj jeszcze też sprawdzam, bo to jest bardzo ważne. Znalazłem tylko jednego promechanika i on raczej zawsze będzie w fabryce. No i wkładam też takich ludzi, którzy najwolniej się będą levelować. I pierwsza komora oczywiście jedzie na środek. Druga komora już jest, ale no moim nieszczęściem było to, że nie starczy mi skrzynek na dźwig.
I teraz to jest bardzo ważny moment w tej grze, bo ja jestem już na środku i powinienem mieć jasną informację, co gra nasz przeciwnik. Nasz przeciwnik może zagrać na najprawdopodobniej 3 sposoby. Czyli pierwszy, może nam zrobić koszary na środku, co jest kontrą na tą taktykę, bo będzie nam się bardzo ciężko poruszać. On ma już pierwszy snajperki, prawdopodobnie też zabije człowieka i weźmie naszą komorę. Druga możliwość to taka, że on zrobi też komorę ręczną i do niej przejdę za chwilę, do tej możliwości. A trzecia możliwość to jest taka, że nie będzie niczego. Może zrobić, czyli prawdopodobnie będzie robił komorę komputerową. Jeśli będzie robił komorę komputerową, to olewamy snajperki i od razu przechodzimy do ciężkich dział ręcznych, jak najszybciej. Także olewamy sztuczną inteligencję na samym początku. A tutaj ta taktyka pokazuje mniej więcej grę na drugi wariant, czyli jak zrobi komorę ręczną. Po komorze ręcznej nasz przeciwnik może też sam zrobić snajperki. No i tutaj tak samo wkładam słabszego mechanika. Znaczy mechanika, który się wolniej leveluje, niekoniecznie musi być słabszy i nie jest dobrym naukowcem. To ważne, żeby też nie wkładać dobrych naukowców, a już tym bardziej pronaukowców. Tutaj nie znalazłem skrzynek, więc musiałem daję od razu budowę drugiego laboratorium. W drugim laboratorium będzie się badać trzecia podstawa. Dowożę dopiero skrzynki na dźwig, który będzie się dopiero teraz robił, no nieszczęśliwie. Inżynierów od razu wkładam, ponieważ nie są mi oni potrzebni. Będę miał dźwig, który znacznie szybciej wybuduje mi pozostałe budynki. Pierwsze laboratorium od razu zmieniam na laboratorium uzbrojenia, żeby wybadać usypianie, żeby mieć snajperki jak najwcześniej, które pozwolą mi zabezpieczyć środek i przejąć wrogą komorę ręczną. Jak już mam dźwig, to oczywiście wymieniam człowieka. Tutaj wymieniłem na takiego najlepszego mechanika. Będziesz bardzo szybko budował budynki, a my bardzo potrzebujemy koszar na samym początku. No i buduję tutaj zbrojownię, a potem od razu ją przemienię w koszary. I wezmę, to zaraz wytłumaczę zresztą. Komory oczywiście jeżdżą tak, żeby się nie blokować. Niestety materializacji nie mamy, więc nie mogę jeździć po całej mapie, a inne badania są dla mnie bardziej priorytetowe niż materializacja, więc dopiero później do niej przejdę. Teraz wybieram sobie 2 żołnierzy, najlepiej takich, którzy nie są pro, ale jednocześnie pro w innych kategoriach, ale jednocześnie mają wysoką umiejętność strzelecką. Wysoki level bycia żołnierzem. No i to ważne, żeby tych snajperów nie dawać do samych komór, bo komory to nasza taka dodatkowa szansa na wygranie środka. Komory służą za taką przynętę. Jeśli nasz przeciwnik zrobi snajperów, to prawdopodobnie zabije mi jednego mechanika, ale ja mu już zabiję 2 snajperów i przejmę jeszcze jego komory, jeśli by miał akurat snajperów w komorach. Tutaj akurat nie mogłem znaleźć przeciwnika, więc ten materiał jest nagrywany na tak zwanym moim klonie, więc będę musiał zaprezentować to na swojej komorze. 2 komorami jeszcze możemy bardzo łatwo przeciwnika przyblokować, a co jest ważne, snajperki w komorach, które są siedzą w komorze i nie mają zasięgu snajperki, tylko zasięg zwykłego człowieka, który siedzi w komorze. Oczywiście można przyblokować przeciwnika w taki sposób. No i tutaj niestety nie da się uśpić
ponieważ mechanik ma wysoki poziom obrony. To jest waszą największą zmorą tej taktyki, że randomowość może was czasem pokonać. Oczywiście ludzie wracają do laboratoriów. Komory też cały czas jeżdżą. Trzeba zbudować 5 elektrowni. I tutaj niestety tak mi się stało, że stoi mi labo, bo nie zapomniałem zakolejkować. To też jest taki... No czasem się zdarza, gdy musi się wykonać aż tak wiele czynności. Teraz dopiero zakolejkowałem działa i zaawansowane, no znaczy i ciężkie działa. W drugim laboratorium sztuczna inteligencja, zaawansowana sztuczna inteligencja i 3 rozwinięcia komputerów. W pierwszym laboratorium jeszcze zmieniłem nieco badania, żeby po ciężkich działach od razu mi wybadano radary i materializację, ponieważ radary będą niezwykle potrzebne, a materializacja dość krótko się bada. Dlatego też można ją wybadać. No tutaj dalsze etapy to już tylko jeżdżenie komorą. Jeśli się uda wam zniszczyć, zabić przeciwnikowi ludzi w komorach ręcznych, to możecie też schować się w bazie, bo on może na przykład snajperki zrobić. Wtedy na pewno nie odzyska żadnej komory i będziecie jeszcze bezpieczniejsi. No i czekać tylko do komory komputerowej, gdzie on będzie miał same snajperki, jego ludzie będą stali na środku i będzie marnował czas. W tej taktyce ona raczej polega na tym, że właśnie przewiduje ten wariant, gdzie wygrywacie środek, no bo w końcu wy macie tam 4 ludzi, w tym takie 2 ludzi, którzy służą za pułapkę w komorach, których generalnie liczycie się z ich stratą, ale przynęta naprawdę skutkuje. No i teraz cały czas prowadzę badania, jeżdżę komorą, sprawdzam inne też pozycje, bo nie mam materializacji. Oczywiście tutaj już rozbudówkę komputerową i dopiero po niej będę wkładał ludzi do fabryki. Teraz mam już materializację i mogę jeździć po skrzynie, które widzę. No i też można wywalać skrzynki za swoją obroną bazy, gdy ma się w składzie wystarczająco na budowę AG czy tam. Tutaj mi się niestety źle wywaliły. Nie zauważyłem tego koniec końców. Ale zresztą i tak powinienem je zaraz zebrać. No i w tej 9 minucie dopiero wrzucam ludzi do fabryki. AG raczej nie może nam zagrozić ręczne, ponieważ mamy usypianie. Oczywiście wyprodukuję komorę i 2 radary. Czemu nie 2 komory? Ano dlatego, bo przejąłem środek dzięki snajperkom i mam aż 300 skrzyń zapasów. Dodatkowo też sam nie mam żadnego HG, więc muszę się pospieszyć z ich produkcją. Wyrzuciłem jednego człowieka z fabryki, bo niepotrzebnych nam aż tylu. Potem 6 ludzi jest tylko do czasu pierwszej komory komputerowej, a 5 ludzi jest do czasu wyprodukowania kilku HG. 5 ludzi przeważnie u mnie zostaje do posiadania 60 baryłek ropy. 60 baryłek ropy. No bo i 4 już sobie poradzi z takim wydobyciem. I będzie z łatwością wykorzystywać obecne surowce.
a 5 może mieć przestoje w pracy, bo będzie wykorzystywać surowce, w tym przypadku ropę, za szybko. Oczywiście tych ludzi można też... A tu właśnie jeszcze zapomniałem nadmienić, że wystąpiła u mnie rotacja ludzi. Ludzie, ci lepsi naukowcy z laboratorium uzbrojenia przeszli do laboratorium komputerowego. Wybadają szybciej trzecie rozwinięcie komputerowe, które jest badaniem, no bada się szybciej. Potrzeba na nie mniej czasu, a potem potem laboratorium komputerowe, z racji tego, że jest jeszcze jedna rozbudowa możliwa, zmieni się na laboratorium wojskowe, uzbrojenie. I wtedy będzie mogło badać rozwinięcie uzbrojenia nawet 6 ludzi. Ta taktyka właśnie zakłada taki no, jak najszybsze badania i też brak produkcji ręcznych pojazdów. No, żeby zostali ludzie, żeby wszyscy ludzie byli aktywni i mogli pracować. W ręcznych pojazdach często oni nic nie robią, no chyba że dochodzi do intensywnych walk na mapie. Ale to przy snajperkach raczej rzadko się zdarza, bo wielu graczy boi się po prostu straty. A także jak nas będzie atakował przeciwnik ręcznymi, to po prostu się wycofiemy do bazy. Z racji tego, że mamy 2 radary i wizję na całą mapę. Jesteśmy w stanie kontrolować cały środek, niszczyć skrzynie, które spadają blisko wroga, a także reagować na jego ataki, wycofywać się w odpowiednim czasie. Jest to niezwykle pomocne. Jeszcze nie mam tych 60 baryłek, więc jeszcze 5 ludzi dalej pracuje. Dopiero teraz go wyrzucam. Tego najlepszego naukowca, który nie jest oczywiście promechem. Promechów zawsze warto trzymać w fabryce. Dojdzie tutaj nawet do tego, że tylko 3 będę miał mechaników, gdy już ropa mi się skończy. I tylko oni będą produkować komputerowe pojazdy. No tutaj już grę przyspieszam, bo generalnie czekamy tylko na badania. W prawdziwej grze oczywiście raczej by tak nie było. Przeciwnik by próbował nas harasować, czy tam ratować środek, gdybyśmy, no bo my będziemy niszczyć wszystkie skrzynie, które spadają obok niego. W tym celu można także swoje pojazdy ustawić na wyjazdach, w sensie swoje HG. Ustawić na wyjazdach i bardzo szybko niszczą te skrzynie, których już nie możemy zebrać. Komora oczywiście dalej zbiera. Laboratorium zaraz się zmieni. No, ludzie niestety w Owarze mają jakieś... No, często wychodzą w taki dziwny sposób z laboratoriów, pomimo że nic się nie klika. I wychodzą na przykład, dochodzą aż do składu i dopiero potem wracają budować rozbudówkę laboratorium. No i tutaj już mam za mało surowców. Mechanika już wyrzuciłem i 12 ludzi aż bada. No i THG, które już posiadam, to naprawdę duża ilość. Z łatwością bym mógł wjechać przeciwnika, który posiada mniej. Badania, które mam, też są bardzo przyzwoite, mogłyby być jeszcze lepsze, ale nie są z 2 powodów. Z jednego powodu, że miałem te snajperki, to było oczywiście konieczne, a z drugiego powodu to, że laboratorium mi stało, no to był już trochę mój błąd. Teraz cały czas oczywiście czekam na badania i zaraz wykonam rush na moim klonie. To nie będzie zbyt widowiskowe, ale jak ktoś już ma taką liczbę HG, to powinien wygrywać generalnie z przeciwnikiem zawsze. Znaczy z bardziej doświadczonym przeciwnikiem można taki rush przegrać, to wtedy, gdy już wyczujecie, że nie dacie rady go zraszować, to wycofujecie pozostałe HG.
W międzyczasie oczywiście odsyłam 5 mechaników. Tymi słabszymi tak zwanymi naukowcami wychodzę zbudować Syberyt, a tych lepszych wkładam do laboratorium optycznego. Tam to drugie laboratorium komputerów i uzbrojenia rozbuduję, bo ono już nie jest mi potrzebne. Technologie komputerowe oczywiście zostają, na jego miejscu mogę zbudować. No, laboratorium uzbrojenia zostaje, a na jego no bo jest tam, gdzie optoelektroniczne, na miejscu komputerowego i uzbrojenia mogę zrobić laboratorium cyberytowe. Cyberyt jest niezwykle przydatny w late game'ie i on głównie wygrywa gry, gdy już można zrobić ręczne pojazdy na zaawansowanym podwoziu z ciężkim działem. One są bardzo szybkie i bardzo łatwo expić na mechaników. A po wyekspieniu mechaników jesteśmy w stanie zrobić zdalne pojazdy, no, które już są takim finałowym endgame'em. Pomagają nam. No i dzięki nim się wygrywa takie gry, gdzie panuje impas, że wszyscy są już obudowani wieżyczkami i ciężko się przebić przez wrogą obronę. No właśnie, bo zdalne pojazdy są tak mocne jak ręczne komputerowe, znaczy jak ręczne ciężkie działa, tylko że nie potrzebują mechaników. Więc dziękuję wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że poradnik się podobał. I do usłyszenia być może. Cześć.